To nie Europa utrzymuje imigrantów, lecz odwrotnie. To oni utrzymują Europę. Systemy społeczne Niemiec, Francji czy Włoch załamałyby się bez ich obecności. Tymczasem część społeczeństwa woli ich postrzegać jako zagrożenie, a nie jako dar. Dlaczego? Bo zbyt wielu Europejczyków straciło wiarę w siebie, w swoją kulturę, w swoją religię. Jak imigrant ma szanować europejską kulturę, skoro sami Europejczycy nią gardzą? Jak ma odnaleźć się w chrześcijańskiej duchowości, skoro duchowych przewodników Europy, papieża, biskupów, tak wielu chrześcijan nazywa heretykami? Europa nie umiera z powodu imigracji, umiera duchowo, bo zamiast wiary wybiera cynizm, zamiast pokory pychę, zamiast dzieci wygodę, zamiast Ewangelii ideologię. Dlatego nie imigranci są największym zagrożeniem dla naszej cywilizacji, ale my sami, jeśli porządek miłości zamienimy w porządek wygody. Tak jak faryzeusze czasów Jezusa chlubili się prawem, a byli zamknięci na Bożą miłość, tak i dziś niektórzy bronią czystości kulturowej czy prawdziwego Kościoła, a są ślepi na Ducha Świętego, który tchnie gdzie chce, także przez obcego, potrzebującego, innego. Zamiast lęku – miłość, zamiast wykluczania – rozeznanie, zamiast mitów o zagrożeniu – prawda o wspólnej ludzkiej kondycji. Jeśli nie umiemy kochać tych, którzy do nas przychodzą, to znaczy, że sami już nie wiemy, czym jest Ewangelia. W debacie o imigrantach niektórzy sięgają po nauczanie świętego Tomasza z Akwinu i jego koncepcję Ordo Caritatis, porządku miłości. Mówią: najpierw mam obowiązek wobec najbliższych, wobec własnej rodziny, wobec wspólnoty narodowej, wobec rodaków. I rzeczywiście Tomasz uczy, że miłość należy porządkować według stopnia bliskości i odpowiedzialności. Ale nie oznacza to, że miłość ma być zamknięta, zimna i wyrachowana, że mamy odwrócić się od tych, którzy pukają do naszych drzwi. Europa, która dziś chętnie mówi o dbaniu o swoich, sama przez wieki była kontynentem migrantów. Emigrowano z biedy, z przeludnienia, z powodu wojen. Dziś kontynent stał się komfortowym domem starców, z wygodnym życiem, drogą medycyną i pustymi kołyskami. Nie chcąc mieć dzieci, obywatele Zachodu stworzyli system, który przetrwa tylko wtedy, gdy ktoś z zewnątrz zgodzi się płacić podatki na ich emerytury. Imigranci nie są obcym zagrożeniem. W ogromnej większości to ci, którzy pracują, często ciężej, za mniej, bez pewności jutra.